Jezu, co myśmy teraz z Volvim przeszli? Gość, biały Mercedes. Gość całego Volviego mi zabrał i nie wymierzył. Stoję złamana, też z drugiej strony. Tak, normalnie, zgodnie do wjazdu. Jak zaczynam trąbić. No nie, pauzy to tu nie można stać. Żartujesz, że Iwona wjeżdżasz na granicę. To nie toleruję odmowy. Jestem bezdomna. Z Volvim i możemy tylko tu spać. No to dzień dobry. Pospane. No pospane, nie? Obudzone. I miałam resztkę kawy wczorajszej. Zostawiłam sobie. Jedziemy. Mam mapę do jazdu tajemniczego ładunku. Mam nadzieję, że tam trafimy, bo na końcu drogi jest 2,5 metra, więc jak źle zajadę, to załadujemy most kolejowy na powrót. No dobrze, elegancko wyszła 11. Wyszło, więc startujemy. Obym tu zajechała na ten prom, zadowolona, że wszystko poszło ok. No ta droga była taka, wiecie, fajna. Jak zobaczyłam pierwsze wideskę na mapie, to myślałam, normalnie to takie miejsce to się z gabarytami jeździ i ma się z przodu pilota, który wiedzie przez te wszystkie dróżki i krzaczki i człowiek wie, że dobrze jedzie, ale tutaj no nic, zobaczymy. Myślę, że sobie poradzę. Jest mapa, więc myślę, że potrafię czytać mapę. Także jakbyście zjechali z tego promu, którym jechałam, to widzicie, ja stałam zaraz za zjazdem na poboczu, powiedzmy, na zatoczce, a przy rondzie jest parking duży i do 12 godzin można tam stać. Widzicie, tyle tam ciężarówek stało. Taka informacja. Pewnie by było mi troszeczkę lepiej, ale tam też źle. Volvo Trucking Adventure pamiętam, że jak się jeździ po Norwegii, to jest nawet na najniższym poziomie dużo dobrych dróg. W takim sensie, że niby się zjeżdża do jakiejś wioski całkowitej, ale ciężarówka dalej tam bez problemu jeździ. Więc te drogi są tutaj bardzo dobrze przygotowane pod ciężarówki, więc mam nadzieję, że tak będzie do samego końca. No dobrze, była taka stacyjka po drodze i się udało kawę ogarnąć. Kawę ogarnąć. No i proszę Państwa, jedziemy 12 km do celu. Jadę na 2 nawigacje, bo cały czas muszę mieć tutaj widok satelitarny i tak wiecie. Jadę w takie lasy, dlatego tak właśnie patrzę też cały czas, jak to wygląda z góry. Jeszcze na wszelki wypadek. Obie nawigacje się zgadzają.
i TomTom i Google, to jest dobry omen. Natomiast wciąż wolę to jeszcze sobie tak patrzeć, w razie czego. Czy w dobrą stronę pojechałam. Komuś się kiedyś zdarzyło tak, że zjechał na stację, załatwił co miał załatwić, wziął kawę, przespał się albo cokolwiek, ruszył w przeciwnym kierunku, bo mu się zapamiętało, że zjeżdżał na prawo na przykład, a nie na lewo. Ja tak zrobiłam w Kanadzie, jak jechałam osobówką ze wschodu na zachód i przejechałam godzinę, bo jeszcze rozmawiałam przez telefon i rozmawiałam i wiecie, jechałam, nagle patrzę, kurde, coś... Ale to widziałam naprawdę, już to jest takie samo jak to wcześniejsze i wtedy dopiero popatrzyłam. A w Kanadzie to jest naprawdę ciężko zrobić, bo przecież tam w aucie się ma, w każdym aucie jest kompas taki wskazujący północ-południe, więc ja wiedziałam, że jadę na wschód, a miałam jechać na zachód, ale tak wiecie, rozmawiałam, taka przejęta w ogóle, że jadę. Się ciemno robi, a tu, Dobra, skupmy się teraz na pracy. Ale dobra kawa. Ciekawe, czy ktoś tak jeszcze zrobił. Ostatnio mi się 2 osoby przyznają, że tak zrobiłem. Nie byłam sama. Ja o tym wiedziałam. Co za autobus? On był goły. Na tym autobusie były gołe kobiety z boku. No i teraz najważniejszy moment. Podjeżdżamy na jakąś taką dróżkę. Widzieliście tą drogę i to jest droga do lasu. Tylko teraz tak, gdzie ja mam dalej jechać? Muszę popatrzeć na mapę. Teraz, jak sobie już wjechałam tą drogą, co trzeba, to muszę znaleźć ten punkt. Nie znaleźć, tylko ja mam po prostu współrzędne podane i teraz zobaczymy, co z tych współrzędnych wynika. Tak mi się zdaje, że tam było. Trzeba jechać dalej, ale zobaczmy. Tak to jeszcze nie wiedziałem? Jakoś zwyczajnie. O kurczę, czyli to jest jeszcze dosyć tymi lasami. No, sprawdźmy jeszcze na mapie. W sumie to zgubiałam. Czekajcie, powiem wam wnioski już gotowe. No słuchajcie, wszystko wiem, bo się dopytałam. Jak to zwykle bywam, zajeżdża ciężarówka, myślę, zatrzymam, bo po prostu z mapy wynika, że skręć w lewo, ale nie wiem, czy chodzi o to, że z drogi głównej, czy tutaj, nie? No i stwierdziłam, że zapytam gościa z ciężarówki na norweskich blachach. No i się go pytam, a on mówi, a skąd jesteś? Ja mówię, z Polski. Mówi, no to po polsku trzeba. No ale w ogóle nie wyglądał na Polaka. Kurczę, jaki to jest ruch, patrzcie, droga zamknięta tutaj, jak w ulu. No dobrze, Wolfi. Trzymaj się!
Ja wiem, jak to jest na tych amerykańskich budowach, już ja wiem. Że Volvek to oczywiste, ale że Volvi po takiej budowie będzie jeździć, oprócz bym tylko jakiegoś kapcia nie miała, powiem wam szczerze, bo kamienie to są ostre. Aż mi to po prostu pachnie kapciem. Ta nawierzchnia. Nic, powoli może jakoś. Brawo, brawo. Hi. Yes, I Can I see your paper? Yes. There, you need to go forward. Okay. Until the next security. Yeah, it's, this is gate B and next is gate A. And there's another people who can take it. Thank you. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że wszyscy ludzie są z Rumunii. There, right? Yeah, just keep right. Miałeś 15 na godzinę, bo tak trzeba na budowę. Dzień dobry. To tam stoi taki klimat też na polskich blachach, tam usta prawda? A znaczy, że mam czekać, tak? Tak. Czy już nic nie muszę nigdzie dzwonić, ani nic, tylko po Ja prostu... ja przyjadę. I to dzisiaj rozładujemy? Rumunia i Polska. Ale najważniejsze z tego wszystkiego jest to, że dzisiaj na 100% rozumiem. Patrzcie, jak to jest. Europa jest po prostu budowana przez pracowników z Polski, Rumunii, Bułgarii i Ukrainy. Jak się ktoś parobkiem narodził, to wasalem nie będzie. Ja też się urodziłam parobkiem, żebyście sobie nie myśleli. Jeszcze gorsze jest to, że człowiek tak lubi bycie parobkiem. Że tam, dobra. Ale sklar. Yeah, I know. Yeah, I know. I just need to... Ja sobie nie zahartała tego nowego, co zaraz zrobię. Na ostry, tłuczony kamień. Nie lubię tak stawać kabina w kabinę. Ja się lubię wycofać, żebym ja nikomu nie zaglądała do kabiny i żeby mi nikt nie zaglądał do kabiny. No to słuchajcie, teraz jest czas na śniadanie. Muszę to sprawdzić, bo wiecie co, ostatnio zauważyłam, że no właśnie, bo to się samo odklikuje, że ja w aplikacji LKW, nie? Że ja zaznaczałam, że dojechałam i tak dalej, tak się dawniej robiło w Transixie, a to po prostu samo na podstawie GPS-u samo sobie odklikuje. Że mogę ja to zrobić, edytować, ale wygląda na to, że to chyba samo będzie, samo się robi. No dobrze. To jest to, to jest to. I tu jest moje jedzenie, to jest moje śniadanie. No ten telefon tak ostatnio coś nie łapie kolorów. Już pewnie wymusza na mnie kupienie nowego, wymianę. No więc, proszę Państwa, wygląda na to, że od takiej wersji, gdzie rozładunek na jutro, ale będziemy próbować pertraktować z rozładowcą, żeby dziś rozładowali. Ja zajeżdżam, a oni mówią, bez problemu. Jeszcze nie mam pauzy, a już widzę, że jedną ciężarówkę wzięli, więc powiem Wam szczerze, że bardzo dobrze to wygląda. A co będzie w przyszłym tygodniu, to powiem Wam szczerze, że nie wiem. 3 ładunki na tym. 3 ładunki na stole, na 2 auta, ale każdy mówi, że klient wciąż nie potwierdza. No i tak.
Co to będzie, to nie wiem. I na Volvega 2 na jeden dzień i na Volviego 1. Ale muszę przyznać, że to jest mega ciekawe, jeżeli chodzi o Volvega, ale tak zawsze jest w życiu, nie? Że nie ma, a później przychodzi 2 firmy i się pyta o załadunek tego samego dnia. Przodem czy tyłem? Tyłem. Jak będziesz dojeżdżać do płyt stalowych, trzymaj się maksymalnie tej strony, bo tej strony rozładowuje. To są płyty stalowe jakieś, tak? Proszę? Tam są jakieś płyty stalowe? Tak, na ostatniej hali. Już będziemy Ci pokazywać. Dobra. Okay. Thank you. Musisz bardziej dojechać tutaj do tej linii. Okej. Dobra. You drive are much better than boys. Of course, I'm a woman. Dobra, Jest? może być. Prosto, idealnie. Nikt wam tu lepiej nie zajechał. Dobra, zasunę się, bo się trochę tam zgrzałam i mnie przywieje. Dokumentów jeszcze nie skanowałam, nic nie robiłam, bo nie chcę zajmować kolejki, żeby następne auto jak najszybciej mogło sobie wjechać. Dzięki. Dobrze, trzeba teraz jeszcze zeskanować dokumenty, proszę Państwa, więc robimy to tak, że wchodzimy w... Zrobiłam zrzut ekranu, będziecie widzieć, o, damy to tak trochę. Będziecie widzieć aplikację, co ja tu mam. Wchodzę w moją trasę, bo ja rozładunek miałam na jutro, ale się udało dzisiaj go zrobić. I teraz wchodzę tu i już mamy potwierdzenie rozładunku, widzicie, dajemy. Ładuje się i teraz przekaż dokumenty transportowe. Dajemy kamerę, ja od razu po prostu z kamery daję. Więc tak. Tu położę. Dalej. O, na wszelki wypadek nie będzie. Jeszcze to szybko samo łapię, co ma skanować. Iwona, ty jesteś na radiu, słyszysz mnie? Jestem, wołałam cię przedtem, nie wiem czy słyszałeś. Nie, wiesz co, miałem radio wyłączone, wiesz?
No to dobra, to oni pewnie zaraz tę przerwę zrobili, bo ten Polak, co po czym przyjechał, to mówił mi, że oni tylko dzisiaj 5 ciężarówek zdejmują i do 15 tam, czy tam do 17, co oni tam robią i więcej nie zrzucają, mówi. No właśnie on mi tak też mówił, że jeszcze 2, bo generalnie nie mogą mieć nadgodzin żadnych. No to co, no to miło mi cię było poznać. No i wzajemnie. Wzajemnie miło było, powodzenia tam. Jak będziesz cofywać to na tą samą halę, to tam są takie, wiesz, trzeba wjechać, cofać przez jedną halę i zaraz jak się jest ściana działowa, wiesz, tak jakby między halą a halą powiedzmy, to oni mają tam takie płyty stalowe, ale to wiesz, człowiek nie widzi, że tam są płyty stalowe, ale to musisz się na samej krawędzi im trzymać, bo oni tak chyba tyle do tej wózkiem mogą do tego dorobić. To po prostu jak przejeżdżasz przez powiedzmy ścianę działową, no to po prostu maksymalnie do lewej na styki. No dobra, dobrze. A, zresztą ci powiedzą. To co, szerokości powodzenia. No nie wiem, widzisz, ja w sumie nie wiem. Gdzieś popłynę przez morze. Jeszcze trzeba pamiątkowe zdjęcie zrobić, nie myślcie sobie. No i to, proszę Państwa, byłoby na tyle w tym odcinku. Hi. It's coming a special load. Just stand still. Here? Yeah, it's coming 2 of them. Okay, no problem. Thanks. Gabaret jedzie, a tamte, no tak, to już wiem, tu trochę zjadę. No, jeszcze gabaret jedzie. O, ale tutaj Volvega jakby sobie zamówili, ja im tu przywiozła. Ale bym tu przywiozła. A to Polacy. To co, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek, za to, że byliście ze mną w kolejnej trasie życia. Jaki będzie kolejny odcinek? Czy to będzie Volvek czy Volvi? Tego ja sama nie wiem. Ktokolwiek wyśle zlecenie mi pierwszy, to właśnie tam pojadę. To znaczy, jeżeli będzie ta Volvega, no to wiadomo, że tylko ja mogę jeździć Volvegiem, a Volvi mogą jeździć nieliczni, ale to się zdarza. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie kciuki. No i to już tyle w tym odcinku. Zasubskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz. To darmowe. Na koniec bardzo chcę podziękować wspierającym kanał. Matthias Kunkel, Michał Chojnacki, Graham Robinson, Adelmo Filo, Dobos M. Caba, Franz Zajc, Ariel Karp, Alex Mici, Esteves, DJ De Koning, Manuel Cerezoli, Kevin Rafferty, Rafał Czoch, Tosio Oki,